Cześć wszystkim. Jesteśmy z powrotem w składzie Kowali Biznesu. Nowy odcinek Studium Przypadku Nike Poland, ale zanim to się przedstawię. Jestem Tomek, pracuję w branży doradczej i stawiam swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Jestem przedstawicielem generacji Z i z moim tatą, siedzącym po mojej lewej, mamy rozmowy międzypokoleniowe na temat biznesu, przywództwa i różnych innych ciekawych rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Nike'u, ale zanim będziemy rozmawiać, powiedz jedno zdanie. Witold Kowalski, 13 lat prowadziłem i zarządzałem Nike, w związku z tym w tym temacie się będę wypowiadał. Wcześniej 7 lat Telepizza, ostatnio przez 12 jestem mentorem i doradcą niezależnym dla firm. Napisałem też książkę Świadomy Lider o przywództwie i zarządzaniu. Taki podręcznik, kompendium wiedzy. Historycznie rozmawialiśmy na dany temat i był to dialog. Dzisiaj też będzie to dialog, ale delikatnie w innym formacie będziemy rozmawiać o konkretnym studium przypadku. Można by powiedzieć, że to będzie takie przejście przez typowy konsultingowy case, przynajmniej jego strukturę typu market entry, wejścia na rynek. Będziemy rozmawiać, jak Nike weszło do Polski w roku 98. No jakby w 78 weszło, tam się zdziwił. Tak. I przeprowadzimy Was przez taką typową strukturę, na co należy spojrzeć, na co z pewnością Nike spoglądał, wchodząc tutaj na nasz rodzimy rynek. I zadam tacie kilka pytań, podebatujemy, a Wy dowiecie się konkretów, jak to dawniej z Nike było w Polsce. Zaczynamy od struktury, a więc przy takich case'ach typu market entry zawsze fajnie patrzeć na 4 tematy, na 4 obszary, czyli na rynek, firmę, która wchodzi, na finanse ekspansji właśnie tej firmy i na ryzyka ekspansji. I teraz przez każdy z nich będziemy po kolei, punkt po punkcie przechodzić i zadawać pytania i debatować sobie, jak Nike to rozwiązało. Więc zaczynając od rynku, jeśli chodzi o rynek, jaka była wielkość rynku i w jakim tempie rósł? To jest pytanie do Ciebie i to jest pytanie, jak sytuacja wtedy wyglądała i jaki to właściwie był rynek, tak? Okay. Co to jest? Już prosto zdefiniować. Rynek nie był jakoś specjalnie duży, bo na przykład w ogóle nie było kultury biegania. Na przykład, tak? Na futbolu, jeśli chodzi o futbol, nie było tych orlików, tak? Nie było klubów, tylko niewielkie tam... Mała Panew Ozimek. Mała Panew Ozimek i inne. I jeżeli chodzi o modę, tak, no to oczywiście ci, co byli na zachodzie, no to wiedzieli, że Nike istnieje, ale na polskim rynku dominował od 70 lat Adidas i Puma, trochę Reebok. Natomiast Nike było reprezentowane przez dystrybutora na Polskę, który źle funkcjonował. Źle. Tak. Tak. Okay. W związku z tym na tym relatywnie małym rynku, jak to postkomunistycznym kraju, można powiedzieć, Adidas był absolutnie dominujący. I kiedy Nike zrozumiał, że warto już zrezygnować z dystrybutora i założyć własną firmę, tak, pomijając jedną marżę dystrybucyjną, to wtedy narodził się pomysł otwarcia filii Nike'a w Polsce, którą ja miałem zarządzać. A pamiętasz, jaki był mniej więcej udział rynkowy Adidasa? W sensie nie musimy tu dokładnych procentów znać, ale nie wiem... 80%. 80%. Czy no, to bardzo była dominująca. Znaczna większość, prawie że monopol na 3 paski. Tak. Rozumiem. Tak. Dobra, wspomniałeś o trendach trochę, czyli ludzie, nie było kultury biegania i też jeśli chodzi o sam rynek, jak możemy to nazwać? To był rynek odzieżowy, to był rynek obuwniczy? To był głównie rynek, jeśli chodzi o sport obuwniczy, mały. I taki, byliśmy dość daleko od trendów typu Londyn, Nowy Jork, tak? Na Śląsku kupowało się najczęściej ubrania czarne, ponieważ one nie brudziły się i gdy były białe, to od zanieczyszczenia otoczenia się brudziły, tak? Było niewiele modeli, bardzo słabo rozwinięta sieć, niedojrzała sieć takich sklepików, sklepikarzy. To dotyczyło wszystkich brandów.
wiele sieci zachodnich dopiero wchodziło albo było, ale na takim początkowym etapie. To jeśli zobaczylibyśmy na drugi obszar, czyli samą firmę, wspomnieliśmy, że Nike wchodził jednak z miksem produktów nastawionym raczej na buty do biegania, tak? Tak. A czy były jeszcze jakieś inne produkty? Jaki był miks? Tradycyjny podział wtedy w Nike'u to był footwear, apparel, equipment, czyli buty, ubrania, sprzęt typu piłki, ochraniacze czy coś takiego. Skarpetki nawet. No i tak to wyglądało. To jest ciekawe, że w późniejszych latach Nike odszedł od tych silosów, tak zwanych business unitów, na rzecz sportswear, running, fitness, football. I to nazywał field of play, tak? Ale to był następny etap, bo najpierw się sprzedawało, bo trzeba powiedzieć, że ludzie kupowali buty bardzo często nie dla uprawiania sportu, Tylko dla mody. dla mody. No ale moda lifestyle'owa, nie było czegoś takiego jak lifestyle'owe Tak, buty czyli wtedy. była moda w miarę prymitywna i na przykład jak był Jordan, transmisje nocne, NBA, to w zimę ludzie chodzili w butach koszykarskich, w tych kilku stylach, tak? To było ciekawe, prawda? No dobra, ale jacy to byli ludzie, bo jaki to był typ klientów, który Nike targetował? Czy to właśnie byli młodzi, którzy prawdopodobnie w zimę chodzili w takich butach? Czy starzy, czy bardziej zamożni, czy biedni? Jaki tam był podział? Jaka była strategia Nike'a na to? To Bo- są dlaczego- najczęściej ludzie młodzi, natomiast jedna, co było ważnym elementem strategii, to jest we are about sports, a nie fashion, tak? Czyli nasze korzenie są w sporcie, a nie w modzie, bo moda przemija, a sport jest częścią życia ludzi, tak? No i teraz pytanie jest, kto uprawiał ten sport? Najczęściej ludzie młodzi, tak? Też troszeczkę starszych tam, prawda? Ale generalnie no, sport aktywnie jest uprawiany najczęściej przez raczej młodsze osoby i też jakby komunikacja raczej odbywała się przez młodsze pokolenie. A myślisz, że Nike chciał w Polsce bardziej masowo pójść, jeśli chodzi o na przykład półkę cenową? No, można powiedzieć tak, że wchodząc do Polski i pomijając dystrybutora, można było naszym detalistom w powijakach zaproponować lepsze warunki konkurencyjne dla produktów Adidasa, Pumy czy Reeboka, tak? A to tylko, czyli te trzy głównie były Puma, Adidas? Tak, no były może jakieś tam drobniutkie, ale to nieznaczące. No i teraz to pozwalało nam, to nie znaczy, że pozycjonowanie teraz na przykład Nike jest, że to ma być produkt najtańszy, bo nie. Natomiast Nike był jakby takim powiewem świeżości. Tak? Coś, co istniało na rynku zachodnim, niektóre osoby znały, co było bardziej odkrywcze, jeśli chodzi o kolorystykę, o wzornictwo. No nagle ludzie powiedzieli, hej, ten Nike to jest fajny. I to też była wasza, tutaj zachowując tą strukturę, to też była strategia marketingowa w pewnym sensie, że wyróżnić się na czymś, czego jeszcze na rynku polskim nie ma. Nie ma, ale też inna? no, powiedziałbym tak, Nike is about innovation, tak? Czyli Nike na przykład w runningu, czyli w bieganiu, był taki moment, że wszystkie buty, ktoś zadawał w branży pytanie, dlaczego te buty do biegania muszą być takie okropne z wyglądu, tak? Albo dlaczego buty futbolowe muszą być wszystkie czarne, jak w Adidasie. Taki model był chyba, czy King, czy coś takiego. Bo to też chyba były regulacje na ten temat, że musiało być ustandaryzowane. Już nie. To one były tam w golfie, w basketbolu, były takie batalie, ale na przykład Nike wprowadziło do futbolu innowacje i kolor. Co to znaczy innowacje? Coś... Skarpetko. Nie. W sensie w tamtych latach. Nie, to były lekkie na przykład buty dla atakujących, tak, mercuriale, tak, powiązane z ikonami sportu, tak.
Jordan, Kto był ikoną wtedy sportu? jeśli chodzi o futbol, No. Luis Figo, Davids, Edgar Davids, oczywiście reprezentacja Brazylii zawsze, tak? Później gdzieś tam Ronaldo wszedł. I też strategia marketingowa trochę dookoła tego się kręciła. Bardzo, bardzo. Kluczowych Ikon. powiedziałbym, teraz nazwalibyśmy to influencerów. I właśnie Nike robił to, że podpisywał Barcelonę i Brazylię, a nie podpisywał tego przysłowiowego klubu Mała Panew Ozimek spod Opola, tak? No dobra, Mimo, okej. że być może tam by było 500 ludzi, którzy by kupili te buty, bo kochają ten klub. Ale Nike się pokazywało ikony sportu i przez to docierało do młodego pokolenia, do tego stopnia, że jak do sklepu futbolowego za Cristiano Ronaldo wchodził młody człowiek typu ty, bo to już ciebie dotyczyło, to tylko patrzył, kurczę, gdzie jest Nike, tak? To prawda, Tak było. to prawda. No właśnie. Dobra, powiedzieliśmy sobie o jakich też, bo tutaj następne mam pytanie o kanały dystrybucyjne, ale rozumiem, że od początku jedynym kanałem dystrybucyjnym, znaczy tak, była sprzedaż przez pośredników, czyli przez tego Tak, ale dystrybutora. oni byli podzieleni Tak, najpierw na takich key accountów i małych, tak? Na Okej. początku. I normalnie to byli sieci zachodnie, tak? Ale w dużym stopniu też mali polscy klienci. I to, co my stworzyliśmy, unikalne na świecie, stworzyliśmy grupę liderów Nike. Postawiliśmy na detalistów z głową, nauczyliśmy ich handlowania, daliśmy im wsparcie i ich udział z 10% tych dobrych wzrósł do 36%. w jakiej perspektywie czasowej? W perspektywie powiedzmy 5-6 lat. Od powstania. I co ciekawe, że wielkie sieci, które były w Polsce, typu GoSport czy Intersport, one dla Nike'a oznaczało rywalizację cenową, tak? A my tworząc grupę liderów Nike uniezależniliśmy się od tych wielkich graczy europejskich czy światowych i postawiliśmy na rozwój jakościowy, żeby klienci dostali coś wyjątkowego w sieci grupy liderów Nike. To był przełom, bo jeszcze jak to połączyliśmy z danymi, ze szkoleniami, z KPI-ami, to my de facto wyedukowaliśmy rynek dla wszystkich brandów, ale byliśmy pierwsi w tym. A kto was tego nauczył? To Wituś, czyli ja. Nie, bo A kto ciebie nauczył? była jedna Bo rzecz. skąd to wyszło? To jest ciekawa rzecz. Model na zachodzie nie bazował w ogóle na sklepach Nike Only, czyli własnych, znaczy tych partnerskich czy własnych, tylko na sieciach, gdzie był jakiś corner czy U powierzchnia. detalistów. U detalistów. Czyli A my powiedzieliśmy, będziemy rozwijać sieć sklepów własnych Nike Only, gdzie tylko będzie Nike. I zaczynaliśmy, taki D2C. odbieraliśmy, nie, bo to byli partnerzy, zarządzali tym. Partnerzy. Dopiero teraz jest trochę inaczej, ale zarządzali tym partnerzy i my ich właśnie inwestowaliśmy w nich, żeby zamawiali coraz szersze kolekcje, coraz bardziej odważnie. Budowaliśmy z nimi relacje, także osobiste i to sprzyjało temu, że rośliśmy bardzo dynamicznie w związku z tym. Dobra. Zamiast wejść w wojnę cenową i nie dostarczać konsumentom czegoś wyjątkowego. Okej, dobra. W międzyczasie, jak ja zadaję pytanie, napiszę, bo Dobrze? tutaj Nike ci ślinę odbiera. Skończyliśmy obszar firmowy. Jeśli chodzi o finanse ekspansji, z ciekawości. No to ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, To przepraszam. dawaj wam. Run Warsaw, czy my rozbiegaliśmy Polskę, nikt tego inny nie zrobił, bo to wymagało pieniędzy. To podchodzi pod co? Pod strategię marketingu. Pod strategię marketingową. Notabene to było ciekawe, że w innych firmach były 2 sezony. Wiosna, tam lato, jesień, zima, tak? 2 sezony, 4 wymieniłeś. 2, ale to razem, wiosna, lato że razem, tak. okej, A my spring, wprowadziliśmy 4 sezony i w każdym sezonie, w każdym miesiącu była inna kolekcja. I połączyliśmy to z tak zwanym zintegrowanym marketingu, czyli przychodziły nowe towary dla ludzi, były dobrze sprzedawane w naszej sieci, w wybranych miejscach, nie w Ozimku, w miejscowości Ozimek, tylko w Warszawie, w dużych galeriach i tak dalej.
z dużymi partnerami, którzy dawali dobre consumer experience. Wstawialiśmy te inicjatywy marketingowe, które były drogie, tak, dla ludzi, ale inspirujące w okna, tak. Robiliśmy kampanie w różnych kanałach i dzięki temu przez ten zintegrowany marketing mieliśmy przewagę nad innymi, bo był produkt i wsparcie, tak? A drugą rzecz to była odwaga w rozbieganiu Polski przez szereg inicjatyw, które się zakończyły pierwszym biegiem Run Warsaw. W którym roku? W 2004. Okej, no to już kilka lat po otwarciu. Wtedy nie było w ogóle żadnego biegania w Polsce. A były takie inicjatywy, jak wchodziliście na rynek? Nie. Jak spotykam moich konkurentów, dyrektorów, to mówią, tak, Witek, to wy rozbiegaliście Polskę, co do tego nie było wątpliwości. W pierwszych latach operacji to nie było tak, że Nike wszedł do Polski i od razu miał ustawione jakieś inicjatywy, tylko to było troszeczkę... Było, wiesz co, nie, bo w ogóle my weszliśmy też z pewnym modelem nowym biznesowym, mianowicie w Adidasie było kilka magazynów w Polsce, a my nie mieliśmy żadnego. My mieliśmy dostawy i to był test w ogóle na skalę europejską. Był magazyn centralny w Lagdal w Belgii i dostawy były pod drzwi klienta. To był duży projekt logistyczny, bo normalnie to Adidas w Polsce kupował produkt, walił do swojego magazynu i wypuszczał dalej, tak? A my jakby skróciliśmy i też kosztowo ten łańcuch. No i czasowo. Tak? Bo było kolekcje, miesiąc zmieniały się pod drzwi klienta od razu, tak? To była rewolucja. I to już w tych latach? To było absolutnie rewolucyjne. Już pod drzwi w tych latach. Ale nie klienta końcowego, tylko klienta detalicznego do sklepów, tak? Rozumiem. I też były inne rzeczy, tak zwane shared services. My mogliśmy utrzymać mniejszą strukturę, bo była struktura regionalna, która na nasze potrzeby pracowała. Na przykład nie musieliśmy mieć własnego prawnika, bo był prawnik centralny, tak, który nas wspierał. Mieliśmy finansistę własnego, ale mieliśmy też rozbudowane coś na poziomie centralnym. Mieliśmy customer service w Holandii, po polsku, a nie w Polsce przy magazynie, tak? Także było szereg rewolucyjnych. A gdzie w tym Hilversum? W Hilversum, tak. Mieliśmy de facto rewolucyjne rozwiązania, które redefiniowały w ogóle rynek, tak, i podejście. Dobra. To dużo backgroundu na firmie. No. Super. A jeśli chodzi o finanse ekspansji, czyli następny bucket, jaką Nike przewidywał sprzedaż i udział rynkowy w pierwszych latach? Pamiętasz jakieś liczby? My byliśmy testem dla całego regionu. Tutaj to wielki region w sumie, bo tam doszły masę krajów, i Afryka, i Rosję, i Grecję, Turcję, Izraele i tu centralna Europa. To my byliśmy pewnym testem i po prostu mieliśmy jakieś zadanie, ale nie oczekiwano cudów, tak? Zobaczymy, co wyjdzie. No ale my wszystkie tego typu zadania przebijaliśmy znacząco, o 50%, o więcej. Okej, to jaki był cel sprzedażowy, jaki wy mieliście? Przykładowo. No załóżmy, mieliśmy zrobić 12 milionów dolarów, a zrobiliśmy 18 milionów. W początkowych latach? Tak. Czyli w hurcie, tak? Mieliście cel 12 milionów dolarów. Tak. Po prostu, ale zaczęliśmy od dystrybutora od 8, a mieliśmy zrobić tylko 12, no niby 50% wzrostu, tak? Ale zrobiliśmy, i to sprzedaż, ale również zysk, tak? A jaki to był udział rynkowy wtedy? Czy to było, nie wiem, 10%? No, tak, 12 może procent. 12, okej. Może, maks, mniej. Okej. No, ale w pewnym momencie, i tu jaja wykazaliśmy, tak, że mieliśmy wzrost o chyba 20% rok do roku zrealizować, co dawało 70 milionów dolarów, a my powiedzieliśmy w środku roku, że zrobimy 100 milionów dolarów. Czyli nagle wzrośliśmy niebotycznie, tak? I nie wahaliśmy się tego zrobić. No i to oczywiście takie podejście... A przez co? Ten wzrost, dlaczego w środku roku? No bo sprzedawaliśmy z wyprzedzeniem, to było w ogóle też dla nas, my sprzedawaliśmy, i to było Nike w całym świecie, tak zwane zamówienia futures, czyli na pół roku przed dostawą, tak? Ludzie kontraktowali to, co będą mieli za pół roku. Normalnie Adidas czy inni
po prostu brali coś w magazyn i sprzedawali, tak? To, co mieli, tak? A my, żeby przyspieszyć atrakcyjność kolekcji i zaplanować dobrze, żeby nie produkować za dużo niepotrzebnych produktów, które się nie sprzedały, wprowadziliśmy planowanie z półrocznym wyprzedzeniem sezonów 4. Tak? To było bardzo ważne. I to też pomagało wam koszty zminimalizować? No tak, no bo wyobraź sobie, że kupiłeś 1000 sztuk jakiegoś buta na magazyn, tak? Bez konkurencji, więc i tak to kupią, a nagle kupiłeś 1000 sztuk, a ludzie chcieli kupić tylko 200. No I dobra. 800 zostało. No dobra, to wszystko brzmi super, Tak. ale jakbyśmy zastanowili się nad ryzykami, które cały czas wam doskwierały, jak zaczynaliście w pierwszych latach. Jakbyś podzielił na ryzyka rynkowe, finansowe, operacyjne i po jednym wymienił głównym, jakie ci w głowie siedzą. Jakie było główne rynkowe ryzyko? Czy odzew konkurencji? To jest moja sugestia? No, konkurencja próbowała nas zabić, tak? Starymi metodami. A de facto to my im ciągle odbieraliśmy rynek, tak? Czyli rośliśmy, jak rynek rósł z jakimś tam tempem, które się później przyspieszało, a później eksplodowało, tak? To my odbieraliśmy ten rynek i na przykład my wchodziliśmy na rynek de facto dziewiczy. Jak ktoś był dobrym detalistą Adidasa, to my mu mówiliśmy, słuchaj, no wiesz, brand Nike jest fajny, podziel ten sklep, który był Adidasem samym, daj nam połowę tej powierzchni, tak? A później jak nagle się okazywało, że nasza sprzedaż z tej powierzchni połowy to było 70%, a Adidasa 30%, to wtedy mówiliśmy, słuchaj, cholerę, masz jeszcze jakiś inny sklep Adidasa w tam gorszej lokalizacji, daj nam 100% tego. Tak? My ci damy do grupy liderów Nike, wejdziesz, będziesz mógł rozwijać nowe sklepy z nami, postaw na nas, tak? I to się udawało właśnie. Ale to było jakby wybijanie zębów i udziału w rynku Adidasowi i innym konkurentom. Inni konkurenci mieli jakieś takie momenty. Puma miała taki moment mody na Pumę, Reebok miał taki moment mody. No ale jak my, obserwując rynek i uderzając te słabe punkty konkurencji, po prostu go zyskiwaliśmy. Ale de facto my nie patrzyliśmy na konkurencję, tylko robiliśmy swoje. To jest polityka Nike, która mówi my nawet nie krytykujemy konkurencji. My tylko robimy swoje. Tak? Dobra. Słuchaj, żeby widzom zapewnić optymalny experience, dokończmy jeszcze finansowe i operacyjne, podsumujemy sobie w 2 zdaniach i będą mieli pełny obszar Nike. Tak. Powiedz jeszcze o finansowych i operacyjnych krótko o ryzykach. Znaczy, ja w ogóle nie patrzyłem na to pod kątem ryzyk, bo my rośliśmy, byliśmy zyskowni, bardzo zyskowni, nawet już przy dojrzałości to byliśmy jedni z najbardziej procentowo zyskowni na świecie jako kraj. I my raczej, ja to widziałem tę ewolucję, że finanse, zarządzanie finansami, P&L-em, cash flow i tak dalej, widziałem tę ewolucję od takiej prymitywnej i tu to jest połączone trochę z Fritzem van Passenem, którego znasz, który został CEO na Europę. On z McKinsey wprowadził budżetowanie bardziej precyzyjne, pliki budżetowe, porównawcze z realizacją. Tutaj był ogromny postęp i efekt był taki, że po prostu świadomie zarządzaliśmy finansami i szliśmy ciągle do góry w zakresie kontroli kosztu. Na głowę biliśmy naszych konkurentów w Europie, w krajach europejskich, no bo to było ciekawe, że były showroomy, tak, gdzie się prezentowało kolekcje. I my mieliśmy w jednym biurze, załóżmy 5 showroomów, 6 showroomów, tak. A Niemcy to mieli w każdym... no i teraz jak zmieniliśmy dla różnych klientów kolekcje w czasie tego insellingu tak zwanego, no to przerzucaliśmy, robiliśmy na nowo ten showroom dla innej grupy klientów. A w Niemczech to było 5 miejsc showroomów, miast i w każdym było 6. 6 showroomów, tak? I oni nie zmieniali kolekcji, czyli nie było 6, było 12, bo dla różnych grup klientów. Czyli oni tak multiplikowali koszty, a my byliśmy bardzo racjonalni
w zarządzaniu kosztami. I to też w uwagę, operacyjnym. Każdy showroom to były wzory, te katalogi, tak? Katalogi drukowane. Czyli my zamawialiśmy mało katalogów, a oni nieskończoną ilość katalogów, tak? Ogromne koszty. Oni w szeroko, a bardziej nie, my mieliśmy te same katalogi, tylko w 6 showroomach, jakby pokojach, a oni mieli 6 showroomów miejskich i w każdym 12 pokoi, w każdym były katalogi. To jest tylko przykład. A w efekcie skończyło się, że przeszliśmy jako pierwsi na katalogi elektroniczne i nie były żadnych katalogów, tylko elektroniczne na komputerze, tak? Okay. Także wiecie, bardzo dużo rewolucyjnych zmian robiliśmy. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za Twoje opowieści. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, jeśli chcielibyście usłyszeć jakąś rozszerzoną wersję opowieści o Nike Poland. Z chęcią nagramy dodatkowy odcinek, ale na tą chwilę musimy skończyć i życzymy Wam przyjemnego wieczoru, poranka, nocy, gdziekolwiek oglądacie. Dzięki. Dziękujemy.